I proszę Państwa, prawdziwie staropolski przepis. Pizza prosto z lat 90. na grubym, puszystym cieście, w zwykłym piekarniku, zwykła mąka, zwykłe drożdże, niezwykła pizza. A ciekawostką jest to, że pizza ta, na którą modę mieliśmy właśnie w latach 90., jest połączeniem pizzy sycylijskiej oraz amerykańskiej, ale nie tej z Nowego Jorku, a z Detroit. Dziś nie będę się na tym rozwodził, ale jest to pizza vlog, więc taka ciekawostka, ale o tym w innych odcinkach. Na razie przygotowujemy sobie 200 gramów wody o temperaturze 30 parę stopni, taka temperatura ciała praktycznie. Odmierzamy sobie około 35 gramów drożdży. Jak wiesz, kostka drożdży ma 100 gramów, więc łatwo to podzielić, jest to mniej więcej 1/3. Mi tutaj wyszło 33 gramy, ale jest to w porządku, ponieważ spokojnie wystarczy. Także na oko, jeśli ukroisz bez wagi, też będzie dobrze. Jest to około 1/3, tak powiedziałem, kostki. Do tego dorzucamy 200 gramów wody. Jest to woda o temperaturze takiej 30 parę stopni. Niby temperatura pokojowa, ale jednak ta woda jest lekko ciepła. Możesz to zmierzyć łokciem. Tam na łokciu najbardziej odczuwamy po prostu mniej więcej, jeśli jest to temperatura ciała, bądź delikatnie zimniejsza od temperatury ciała woda. Jest to woda idealna do tego, żeby rozpuścić w niej właśnie nasze świeże drożdże. Drożdże rozpuszczamy dokładnie mieszając. Ja Wam zaoszczędzę tych dźwięków, więc tutaj wyciszyłem dźwięki brytwanki, bo są okropne. A teraz do tego odmierzamy sobie cukier. Cukru odmierzymy 3 łyżki stołowe, 1,5 kieliszka, albo po prostu możesz to zmierzyć, zważyć na wadze jubilerskiej. Około 40 gramów cukru do tych drożdży leci. Cukier dokładnie mieszamy razem z drożdżami, które wcześniej rozpuściliśmy w naszym naczyniu z wodą. I do tego będzie lecieć mąka. Na cały przepis użyjemy kilograma mąki, a w tym momencie odsypuję sobie 150 gramów, czyli taka niepełna szklanka mąki, żeby ją z kolei połączyć z drożdżami i stworzyć taki zaczyn na pizzę. W tym momencie używam mąki Babuni Złote Pola, typ 650. Mąka bardzo tania, ale fajna do robienia pizzy, ponieważ posiada aż 11 gramów białka na 100 gramów mąki, więc mogę szczerze polecić. Więc ogólnie stosunek ceny do jakości mąki jest bardzo fajny i myślę, że zresztą było widać na początku efekt, więc naprawdę jest zadowalający i myślę, że spokojnie takiej mąki można użyć. Ogólnie użyć każdej mąki można, jakiej się chce. Natomiast polecam mąkę, która ma przynajmniej 11 gramów białka na 100 gramów właśnie mąki. Teraz, jak już wymieszałem mąkę razem z naszymi drożdżami, czekam sobie jakieś 10-15 minut i obserwuję takie fajne bąble. Niech one się tam bąblują i wybąblujemy zaraz pizzę. Po 15 minutach do naszego zaczynu dolewam 1 kieliszek oliwy, czyli około 25 gramów oliwy. Hop. 500 ml, czyli gramów wody. Woda, temperatura pokojowa. Do tego leci pół litra, czyli 500 gramów wody. Woda, temperatura pokojowa. Nie. Już teraz tej temperatury specjalnie nie mierzyłem, ponieważ zaczynamy wyrabiać ciasto. Miaszu, miaszu. Wszystko muszę dokładnie wymieszać, a teraz do tego poleci sól. 2 łyżki stołowe płaskie lub 20 gramów. Może być troszkę więcej, mniej raczej nie polecam, więc jest to taki niepełny kieliszek. No chyba, że masz wagę, no to ładnie trzeba sobie to odmierzyć. Miaszu, miaszu. Przedtem do tego naszego takiego zaczynu, jeśli można to tak nazwać, dodałem 150 gramów mąki, z tej mąki. Złote Pola Babuni, ponieważ testuję ten przepis, żeby zobaczyć, jak to wyjdzie. A łącznie użyłem po prostu 1 kg, jedną paczkę mąki na to ciasto i z tego wyszły mi 2 duże brytwanki, 2 duże pizze. Obydwie zobaczysz na końcu. I teraz to leci do miaszu, miaszu.
Ja idę na łatwiznę, więc mam robota, który wyrobi mi to ciasto, ale jeśli na przykład nie masz takiego robota, żaden problem, żeby teraz wpakować tam łapy, no i po prostu trochę wyugniatać, potem przerzucić na blady i wyugniatać dalej, jak ciasto na pierogi, a jak nie, to obejrzyj sobie któryś z moich filmów, w którym jest instrukcja też, jak wyrabiać ciasto ręcznie. Natomiast myślę, że intuicja jest tutaj najlepsza i wcale nie trzeba kombinować. A jeśli masz robota kuchennego, no to najpierw w miarę wolne obroty, ponieważ będzie się sypało mąką na wszystkie strony, a potem trochę można przyspieszyć, zwolnić, aż to będzie dobrze wymieszane i będziemy mieć taką jednolitą konsystencję. Ok, po jakichś niespełna 20 minutach, może 15 minut to trwało, mam gotowe ciasto, które teraz przełożę sobie do tak zwanego garowania, odpoczywania. For 30 minutes. 30 minut. I po 30 minutach mamy coś takiego. Piękna buła. Ciasto przekładam na blat. Łatwo, praktycznie całe wyskoczyło z naczynia, tam troszkę zostało tu na ścianie, więc ja to sobie wszystko delikatnie ściągnę, żeby nic się nie zmarnowało, żeby wszystko było do wykorzystania. I teraz czeka mnie mimo wszystko wyrabianie ręcznie, ale nie będzie tego dużo, ja to ciasto tak naprawdę poprzekładam. Jest to przełożenie ciasta kilka razy i jednoczesne napowietrzenie ciasta, więc teraz skup uwagę na tym, co robię i staraj się powtarzać za mną. Ciasto przerzucamy w sposób taki jak widzisz, czyli do góry, rozciągam, zawijam je od spodu i jeszcze raz, tak żeby w środku powstawały te bąble powietrza. Do góry i przekładam. Hop. No nic lepiej tego nie opiszę jak to, co widać na obrazku, niestety ciężko jest to skomentować. Ciasto za każdym takim przerzuceniem będzie robiło się coraz bardziej plastyczne, będzie robiło się coraz bardziej spójne, nie będzie się tak bardzo lepiło, chociaż jak widzisz dalej lepkie jest. Jeszcze kilka razy poprzekładam. Ogólnie to wedle Twojego uznania tak naprawdę, ponieważ ja uważam, że ciasto w robocie się zbyt dobrze nie wyrobiło, no to chciałem jeszcze parę razy więcej je poprzerzucać. Po umyciu dłoni możesz sobie to ciasto delikatnie przyklepać i dzielimy je na pół. Ja połówkę jedną odłożę do naczynia, w którym będzie sobie czekało na swoją kolej, ponieważ brytwankę i piekarnik mam jedną, a jeszcze zrobienie tej pizzy zajmie mi jakiś czas. A z drugiej kulki będę wyrabiał ciasto. Także ciasto dzielimy, znów przekładam, by zrobić z niego kulkę. Oczywiście wszystko można przyspieszyć, niektóre elementy pominąć. Ja sobie chciałem to ciasto dobrze napowietrzyć. To potem naprawdę ma wpływ na to, jakie ciasto fajnie urośnie, więc nie żałowałbym sobie tego przekładania ciasta co jakiś czas, bo to naprawdę dużo nie kosztuje, ale po stworzeniu kulek też. Każdą kulkę osobno przerzucić 2-3 razy, może 6, jak tam wolisz i na ile masz czasu. Kulki mamy gotowe, więc posypuję oliwą brytwankę, rozsmaruję wszędzie po ściankach, tak żeby pizza mi nie przywarła. No i ona teraz zresztą w tej brytwance będzie sobie rosnąć tak, żeby zająć mi całe miejsce na brytwance. Ręce mam jeszcze naoliwione, więc poklepuję sobie ciasto oliwą z wierzchu, dzięki temu ono jest mniej lepkie i łatwiej się prowadzi. Teraz powoli je rozciągam, dam mu chwilę odpocząć, po czym znów powtarzam czynność i tak po około 20 minutach ciasto będzie rozciągnięte na całą brytwankę. W międzyczasie, gdy placek na brytwance mi odpoczywa, drugą kulkę przerzucam do naczynia, tak samo naoliwionego, z góry troszkę oliwy
i to sobie też będzie czekać na swoją kolej. Oczywiście w zamknięciu i tak jest najlepiej przechowywać kulki na pizzy. To jest swoją drogą. Ciasto troszkę odpoczęło, więc znów powtarzam czynność z rozciąganiem. Staram robić się to tylko samymi palcami, żeby tego całego powietrza, które jest w środku, po prostu nie zgnieść, nie wywalić z tego ciasta, bo nie po to tyle napowietrzałem. I tak jak mówię, czynność powtarzam 3-4 razy co kilkanaście minut. Jak widzę, że to ciasto już troszkę odpoczęło i się po prostu dało rozciągnąć. Teraz w oliwie z oliwek ręce i roztegowując ciasto na boki, ono powinno trzymać bardziej strukturę, za dużo ciasta tu jest. A ostatnim elementem na końcu, żeby to ciasto już jeszcze łatwiej się nam rozciągnęło, to jest dodanie troszkę oliwy właśnie na dłonie i na ciasto. Dzięki temu to ciasto jeszcze bardziej się nas słucha i jak teraz zobaczysz, jest już rozciągnięte na całą brytwankę, a tak naprawdę mógłbym je jeszcze rozciągać, ale ja tego nie chcę, bo chcę teraz, żeby urosło w górę i było fajne, grube, puszyste, miękkie i chrupkie z zewnątrz ciasto. Lecą składniki, ja tutaj trochę poeksperymentowałem, ponieważ w Detroit sos daje się na samą górę, a tak naprawdę sos w pizzy dajemy na dół. Więc co zrobiłem? Zrobiłem tutaj taki miks, dałem sos na sam dół, potem ser, lecą pieczarki, ale pieczarki obsmażane w maśle, tak żeby ta pizza była taka syta, jak już lecieć po całości, to po całości. Na to znów trochę sera, kukurydza i co teraz? Teraz damy jeszcze trochę sosu na górę. Sos jest robiony z pomidorów, które rosły u mnie na działce, więc on jest w ogóle nieziemski, to swoją drogą. No ale jeśli takich nie macie, to zróbcie go chociaż pomidor z puszki. Tak czy siak taki sos doda smaku, nie będzie tutaj potrzeba ketchupu. Na to jeszcze jakaś szyneczka, wędlina lub co tam lubicie i leci do piekarnika. Łącznie na 20 minut w piekarniku. Piekarnik najpierw na 200 stopni, potem na 220, góra-dół, ogrzewanie z włączonym termoobiegiem. Ja pizzę położyłem dokładnie w środku piekarnika i ona się zrobiła mega fajnie, bym powiedział, że idealnie. Natomiast jeśli byłoby chyba o jedną półeczkę niżej, to bardziej byłby spód przepieczony, ale to już jak to lubi. To już od Was zależy i też od Waszego piekarnika, bo niektóre piekarniki grzeją bardziej od dołu, drugie mniej. Także no to musicie sobie już dostosować, popróbować. Po 10 minutach obracam pizzę na drugą stronę, zamykam znów na 10 minut, 220 podkręcam, no i taki mamy tego efekt. Wyszła niesamowicie, ja już tu więcej nie gadam, zobacz efekt, po prostu wow, i to ciasto wyszło takie bułeczka, no idealnie zrobione. Tak jak mówię, przyrumienione od spodu, nie spalone. Mogłoby być delikatnie bardziej, ale to już jest takie ryzyko, że po prostu tą pizzę zaraz spalicie. Ale jak widzicie, struktura ciasta i cała pizza wygląda niesamowicie nieziemsko i co mogę powiedzieć więcej? Polecam. Polecam, naprawdę polecam. A jeszcze jednak coś powiem, tak wygląda druga pizza, którą zrobiłem tego samego dnia. Tutaj już byłem przekonany, że mogłem jednak ją przytrzymać na półce niżej i byłaby bardziej chrupka od spodu, ale nie wyszła ona surowa. Także i tak jest ok, Wam polecam albo półeczkę niżej, no albo wyższa temperatura, chociaż tak naprawdę no pizza jest w punkt, bym powiedział.